Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes Perfume. Dzisiaj będę Wam pokazywała o tym, co się pojawiło nowego w mojej szafie perfumowej. Jest tego troszkę, ale też może nie jakoś strasznie, sami ocenicie. W każdym razie dzisiaj to nie będzie haul, gdzie ja po prostu otwieram każdy i pierwsze wrażenie. Powiem Wam, co kupiłam w ciemno, co dlaczego kupiłam wszystkie zapachy są już przeze mnie przetestowane, wszystkie zapachy znam, więc chciałabym Wam też cokolwiek o nich powiedzieć. Zapraszam. Wiem, że na recenzję jednego z zapachów ogrom z Was czeka, bo poinformowałam na swoich shortsach, że taki zapach zakupiłam, a to wszystko za sprawą Konstancji. Pozdrawiam Cię, Konstancjo, bardzo, bardzo serdecznie. Dziękuję Ci, kochana, za taką informację. Postanowiłam zakupić ten zapach, o którym mi wspomniałaś, ale o wszystkim dowiecie się na końcu. Zresztą niejako już wiecie, bo widzicie to albo w tytule, albo na miniaturce. W każdym razie po kolei. Może zacznę od zapachów dwóch, jakie sobie kupiłam z Filippo Sorcinelli. To jest taka inna linia. To jest, słuchajcie, taka linia zapachów normalnych, bym powiedziała. To są wszystko zapachy bardzo normalne, noszalne i o nich chciałam Wam opowiedzieć. I ten kupiłam sama w ciemno, a ten też kupiłam w ciemno, ale z polecenia na TikToku. Od jednego z chłopaków, który napisał mi komentarz, że muszę spróbować ten zapach, bo jest super. No i postanowiłam go kupić i zaraz Wam wszystko o tych zapachach powiem, więc może zacznę od tego mojego zapachu w ciemno. Ten zapach to jest po prostu skuzami, czyli przepraszam, chyba tak jest to po włosku. No i ja Wam powiem tak, jeżeli myśleliście, że Filippo Sorcinelli robi tylko totalnie dziwne zapachy, to u niego zawsze początek jest dziwny. Zawsze jest taki benzynowy, olejowy, smarowy, takie dziwne sytuacje. Natomiast ten początek to jest tylko te psiknięcie. Jak czasami macie, nie wiem, w niektórych zapachach macie na przykład tak, że czujecie alkohol, a dopiero jak ten alkohol za sekundę dosłownie wyparowuje, to czujecie zapach. To w jego przypadku czujecie te olejowe rzeczy, ale one za sekundę wyparowują i macie zapach. I ten zapach jest bardzo dziwnie skonstruowany. Jest tu jakby odwrócenie sytuacji takiej normalnej, czyli nuty, które na ogół znajdują się w bazie, typu bursztyn, cedr, co tam jest jeszcze, drzewo sandałowe, paczula, to co na ogół tworzy bazę, tutaj jest w głowie. Natomiast wszystkie nuty, które na ogół są w głowie i w sercu, typu jakieś owoce, to jest w bazie i w sercu. Jest tu ylang-ylang, z tego co wiem, jaśmin, konwalia, jest śliwka, jest dużo owoców, są nawet nuty tak zwane owocowe. Zapach jest owocowy, kwiatowy, słodki. Ten zapach, powiem Wam szczerze, jest przepiękny i on jest obiektywnie przepiękny, to znaczy każdy go odbiera jako zapach niezwykle ładny. Jest totalnym przeciwieństwem zapachu, który mam, takim mocnym, powietrznym, metalicznym, benzynowym wręcz Nel Giorno Nell'ora, bo to jest totalnie coś noszalnego, coś, co się podoba ogółowi, tu się nie ma co nie podobać, bo on jest świetnie zblendowany, przepięknie się układa. Natomiast on jest niesamowicie przyskórny, więc też pod tym względem jest przeciwieństwem tamtej linii, tamtego zapachu. Cała ta linia to są zapachy bardzo noszalne, nieudziwnione, nieskomplikowane, coś, co po prostu jest piękne. W 2020 roku ten zapach został nagrodzony przez czytelników Fragrantiki za najlepsze perfumy 2020. Także naprawdę wiem, że relikwia jest też popularna, bardzo bym chciała mieć, ale na razie już mam taki zestaw zapachów, że może się wstrzymam, ale relikwia jest następna na mojej wishliście. No i ten zapach polecony właśnie przez tego chłopaka to jest La Scia
Kyo Pianga. To jest jakaś piosenka, słuchajcie, włoska. Ponoć przepiękna zresztą. No i ten zapach już ma bardziej intensywność, jest mocniej wyczuwalny. One są oba bardzo trwałe, tylko teraz mówię bardziej o takiej sprawie projektującej. I dlaczego on taki jest? Dlatego, że jest zapachem tuberozowym. Generalnie, no po prostu to czuć na kilometr. Jest przepięknym zapachem kwiatowym, Franck Boclet Cocaine. I tak, to jest bardzo podobne do siebie. Faktycznie, teraz to wyczuwam. Teraz wiem, że to jest kokain. Tak, tylko że kokain właśnie ma jeszcze ten zapach dla mnie bardzo charakterystyczny, jakby właśnie trawki, a tu nie, tu jest po prostu taki czysto białokwiatowy zapach, przepiękny, przecudny. Zachwycona jestem tymi zapachami, jeżeli ktoś ma wątpliwości, no to nie, to ja jestem przezachwycona. Kupiłam sobie też najnowszy ten zapach Latafy Dukan i ten zapach jest piękny. To jest zapach ogólnie bardzo silnie ciepłokorzenny, to jakby czuć, ale jest jakaś doza, jest to jakaś doza takiej słodyczy bardziej owocowej, która nie wiem dlaczego ciągnie mnie, żeby w ciepłe dni próbować go. Natomiast to, co głównie czujecie, to tak, to ciepłokorzenność, jakaś taka ambrowość. Momentami też dymność, bo to wszystko jakby się układa na takiej chmurce dymu, bardzo delikatnej, nie jakoś strasznie mocno wyczuwalnej, nie jest to też coś takiego uporczywego, nie jest to przytłaczające, ale jednak delikatnie gdzieś czuć, że te nuty leżą na odrobinie dymności. Bardzo mi się zapach spodobał. I nie ma w nim dla mnie żadnej tej arabskości, tego sznytu arabskiego. Przepiękny zapach. Dalej kupiłam to, co było na mojej wishliście i to jest oczywiście Tkliwi Nihiliści Róż. To jest czysty zapach rabarbaru. Jeżeli wiecie, jak rabarbar pachnie, bo kiedyś to z tego rabarbaru to ciasta się piekło całe lato, kompoty się robiło takie na cały dzień, no po prostu wszystko. I on tak specyficznie pachnie. I to jest bardzo podobny zapach, muszę powiedzieć, do rhubarb z Hermesa, tej kolońskiej wody, tylko że tamto nie ma żadnej trwałości, a to jest po prostu parametrowo genialne. Jeżeli lubicie rabarbar, jeżeli poszukujecie rabarbaru, takiego kwaśnego, takiego mocnego, wykręcającego aż buzię, to jest właśnie to i jestem zachwycona, że mam. Kolejny zapach to jest w ogóle, muszę Wam to opowiedzieć, bo to jest jakaś historia w ogóle. W pewnym zamówieniu zostało mi, nie pamiętam już do czego, dorzucona próbka Agent Provocateur Fatal Intense. Ja trzymałam tę próbkę, bo jak ja ją powąchałam, to ja się w tym zapachu zakochałam z miejsca. Nie chciałabym za dużo o tym zapachu Wam opowiadać, dlatego że mam w planach taki film zrobić, w którym no, chciałabym Wam właśnie opowiedzieć, co dokładnie się czuje w tym zapachu. Dzisiaj to będzie po prostu bardzo ogólnikowo. Natomiast ja po prostu tę próbkę trzymałam jak jakiś święty graal. I ja byłam kompletnie oszołomiona tym zapachem. Nigdy w życiu czegoś takiego nie czułam, a całe życie poszukiwałam takiego idealnego zapachu. W pewnej kategorii idealnego. Nie spoileruję. W każdym razie udało mi się na grupie, że dostałam ten zapach. On jest praktycznie nie do kupienia nigdzie. Nie wiem, czy został wycofany. Z tym Agent Provocateur to jest też tak, że on wpuszcza zapachy, za moment je kompletnie kanceluje, za jakiś czas może wypuści jakiś mały batch, natomiast generalnie może tak, może nie. Różne rzeczy się dzieją. I ja miałam kiedyś Agent Provocateur, tą różową kulkę.
niesamowicie niemiły dla mnie zapach i odsprzedałam dalej. Natomiast ten zapach Fatal Intense jest cudem. I jest to zapach, słuchajcie, który ma lukrecję, więc jeżeli ktoś lukrecji nie lubi, ale ona nie jest moim zdaniem tu wyczuwalna, jeżyna popielica i papryczka chili, w nutach serca magnolia szampaka, czerwona róża i lotos, a w nutach bazy jest wanilia, skóra i bursztyn. Opiszę Wam tylko tak podstawowo. Dla mnie to jest taki waniliak lekko korzenny, słodki, ale nie przesłodzony. Nie chcę się wdawać w zbyt wiele, po prostu, bo zaspoileruję film, który zobaczycie w sierpniu. W każdym razie zapach jest niesamowity. I ja po prostu tak się cieszę, że udało mi się go dostać, że Wy sobie nie zdajecie sprawy z tego. Kolejny zapach to, jak wiecie, albo nie wiecie, ze sprawą perfumowej bajki, kupiłam zapach L'Escondieu Oud Saffron. I, Boże, jakie to ciężkie. I słuchajcie, powiem Wam tak. Zapach jest totalnie w moim guście. Totalnie. Z tym, że to jest kolejna wersja szafranu, który przeze mnie jest odbierany skórzanie, a oud jest tu niedrzewny. Tu nie ma drzewności, moim zdaniem, tego zapachu. Ten oud to jest dym. To jest taki oud dokładnie jak w podobie do oud Maracui z Maison Crivelli. To jest tego typu zapach. Ten zapach podoba mi się bardzo. Mnie osobiście ubiera idealnie. I powiem Wam, że jak go nosiłam w ciepłe dni, testowałam i on po prostu tak świetnie ze mną zagrał. Ten oud tak, przez to, że jest taki właśnie w formie dymnej, tak bardzo orzeźwiał, mam wrażenie, mnie. Wcale nie przytłaczał, nie ogrzewał, nie był jakiś przytulaśny, nie. Właśnie wręcz przeciwnie. Bardzo dobrze mi się go nosiło, jestem zadowolona z tego zapachu. Jeżeli, Aniu, bałaś się, że może mi się nie spodobać, to już Ci informuję, że podoba mi się i to bardzo. Następnie, no to wszyscy chyba wiemy, że przyszło do mnie Peche Mirage. Oczywiście z literówką Million Lashed zamiast Million Lashes, ale to nie ma większego znaczenia. No i tu miały być takie kamyczki a la diamenty, jakieś cyrkonie, no a przyszło to. Ale generalnie to wszystko sobie oczywiście wybrałam, to, że to ma być takie koralowe, ma pasować do płynu, bo normalnie to jest czarne. I moim zdaniem ten zapach może być moim signature scent. Ja wiem, że nie każdy go wyczuwa tak, jak ja wyczuwam i jest mi strasznie z tym przykro, natomiast mam wrażenie, że ja go właśnie czuję tak, jak konstruktor tego zapachu, perfumiarz miał na celu. Chciał stworzyć, chciał, żeby ludzie go tak wyczuwali. Dla mnie to jest 100% zamszu z brzoskwinią. Nie ma w nim nic syntetycznego. Jest przepięknie skomponowany. Jest tak cudownym zapachem, no po prostu jak druga ja. Mam wrażenie, że to jest pierwszy zapach, który tak mocno... Wiecie co? Ja wręcz mam z nim jakąś taką nitkę z tym zapachem. Nie wiem, jak Wam mam to opisać. Zapach to jest najpiękniejszy zapach, jaki w tym roku w ogóle kupiłam. Najpiękniejszy. Nie ma nic, co mocniej by jakoś bardziej mnie oczarowało. Nie ma takiego zapachu. To jest zapach, który pobił po prostu wszystko. Także o nim na pewno Wam będę jeszcze opowiadała, to spokojnie. Kupiłam sobie w końcu, bo była promocja i chciałam skorzystać, Jungle Elephant i jestem zachwycona Kenzo, ponieważ no, ten zapach jest po prostu przepiękny i będę sobie miała 30 chyba z tego co wiem, czy 40, 30 wystarczy mi w zupełności, na zimę będzie jak znalazł.
Kupiłam też, ponieważ te Risvelium, jedna z Was napisała, kupuj Marta Orto Parisi Risvelium w ciemno, na pewno Ci się spodoba. Słuchajcie, on w korku jest tak niesamowity i jest tak przepiękny, że no po prostu klękajcie narody. Ale na mnie jest po prostu trawą. Zmęczył mnie, ponieważ jego parametry to są jakieś zabójcze. On tak projektuje, że Wojtek mi mówi, Marta, po prostu Ty dawno poszłaś, tu cały czas jest. Przychodzisz gdzieś i non stop ten zapach. Jemu się spodobał i jemu oddałam ten zapach, więc Wojtek przejął go. Powiem Wam szczerze, zapach po prostu mnie zabił. On w korku jest tak niesamowity, a na mnie nie. Podejrzewam, że jest to związane z dietą, z tym, że nie jem mięsa, jem bardzo dużo warzyw, toksyny mi wychodzą z ciała i podejrzewam, że teraz właśnie mogą się takie dziwne sytuacje zdarzyć. Natomiast udało mi się kupić ubytkowy na tyle pełny, że myślę, że jeżeli już te toksyny ze mnie wyjdą i tak się ustabilizuje, to może ten zapach właśnie będzie na mnie pachniał tak jak w korku i będę go po prostu używać. Następny zapach to totalnym przypadkiem, słuchajcie, po prostu był na sprzedaż na grupie. Pomyślałam sobie, że ja marzyłam, żeby cokolwiek spróbować tej marki. No i chodzi o Nobile 1942 Perdizione. To jest tak napisane, że nigdy nie wiem, jak ten zapach się nazywa. Zapach jest przepiękny. To jest, słuchajcie, takie połączenie troszeczkę jakby ex nihilo Blue Talisman w tej formie cytrusowości, bo tu nie czuć stricte cytrusów właśnie, tak jak ja nie czuję w Blue Talisman stricte cytrusów, tylko jest taki piękny sznyt, który no, niesamowicie brzmi, ale tu różnicę robi dosłodzenie, że tak jakby Blue Talisman dodać mu jakichś takich słodkich owoców, czy cukru, czy wanilii, może wanilii i dosłodzić. Zapach jest naprawdę przepiękny. Bardzo mi się podoba, świetnie się go nosi, ale tak, korek jest beznadziejny. To od razu Wam mówię i nie wiem, czy to jest w ogóle od tego korek, tak się też czasem zastanawiam. Także to jest marka chyba dosyć droga, ale tu aż tak luksusu nie czuć, czy jak nawet w L'Escondier, czy nie wiem, w Guerlain, czy Orto Parisi, no nie ma tu tego takiego sznytu. Natomiast zapach jest przepiękny, jak widzicie, naprawdę jest go jeszcze sporo, więc poużywam. Kupiłam w końcu Pawlową tylko w wersji Intense z Nikolaj i jestem zakochana w tym zapachu. To jest zapach tropikalny, owocowy, słodki. Więc jeżeli czegoś takiego szukacie, czegoś, co ma diabelskie parametry, to jest coś po prostu, co Wam się naprawdę spodoba. Zapach jest naprawdę śliczny, o mega parametrach, cudowny jest ten zapach. Nosiłam go już parę razy, zresztą widzicie, bo to nie są odlewki, ja go po prostu już tyle razy nosiłam. Aplikowałam i aplikowałam, bo tak mi się spodobał, że no nie mogłam uwierzyć, że to tak pięknie pachnie. Także Nikolaj Pawlowa, ja mam wersję Intense, jeszcze raz powtarzam, więc polecam. Kupiłam też ubytkowy flakon z marki Mise en Cire. Jak wiecie, jeden zapach już mam, Treasure, a to jest drugi zapach For Your Love i to jest bakarat. Bez dwóch zdań. Troszeczkę może tu są nuty po prostu bakaratowe. On początek ma dosyć inny, bardzo taki kwiatowy, wręcz może jakiś biało-kwiatowy, ale za moment dosłownie jest taki bardzo bakaratowy, bym powiedziała. Parametry bakaratowe, strasznie mocarnie się utrzymuje. Nie wiem, czy to mój nos aż tak bardzo jest wrażliwy na nuty bakaratowe teraz. W każdym razie, no on ma parametry petarda, także jestem też zachwycona z tego zakupu, totalnie w ciemno. Ostatni zapach, o którym Wam powiem, na które recenzje niektórzy z Was czekają, to jest zapach właśnie od French Avenue Aromatic, we współpracy z Aromatics, a zapach się nazywa Carnal Desire. I tak, butelka to jest strasznie ciężka sprawa, bardzo ładnie to wygląda, muszę przyznać. Korek jest lepszy niż w Nobile. No i teraz Wam powiem tak.
Zapach w korku jest niesamowity. Zapach jest w korku dymno, właśnie taki udowo, jakiś owocowy, trochę słodki, ale w korku. Na mnie to jest stricte ud marakuja, wręcz Wojtek, jak go przeszłam koło niego i mówi, Boże, co to? Na kilometr czuć. I mówi do mnie tak, mówi, słuchaj, ja ten zapach znam. Ja mówię, no, wydaje mi się, że też, bo wydaje mi się, że to jest ten Twój ukochany zapach ud marakuja z Maison Crivelli. No i on mówi, o, mógłby to być zamiennik. Mówi, parametrowo to samo. Bardzo projektujący, bardzo trwały zapach, dający o sobie znać. Jest ileś tych zapachów, także to nie trzeba kupować tego. Ja kupiłam, ponieważ Konstancja powiedziała, że to ma być zapach skórzany, więc pewnie Ci się spodoba. Może byś przetestowała, co to jest. Słuchajcie, jeżeli wszystkie zapachy mają takie parametry jak ten, to jest super. Flakonik nie musi się Wam podobać. Jest trochę taki arabskim stylu zrobione, ale moim zdaniem ma to coś. Jest tak dosyć zrobiony, no bym powiedziała szczegółowo. Zadbane jest tutaj o szczegóły. Natomiast ja nie wyczułam też skórzaności tego zapachu. Ja bym właśnie powiedziała nawet w korku, że tu skóry żadnej nie ma. Tu jest ud z jakimiś owocami w korku i chciałabym, żeby to tak na mnie pachniało, bo pachnie na mnie właśnie tak dosyć dusząco. I powiem tak, ud marakuja na mnie bardziej mnie zmęczył może niż ten. Jest to jakiś tam niuans, różnicy oczywiście, bo to w ogóle nie jest 1 do 1, nie zrozumcie mnie źle, ale podobnie się odbiera te zapachy. No i Wojtek przejął go, powiedział, że on zabiera ten zapach, bo bardzo mu się podoba, jest niesamowity i też uważam, że jeżeli mam Wam powiedzieć rzetelną recenzję, to zapach jest niesamowity. Zapach kosztował mnie 200 zł, bo była jeszcze jakaś promocja, jakiś kod rabatowy wchodził i zapłaciłam za niego 200 zł za 100 ml, więc w ogóle naprawdę o genialnych parametrach jest ten zapach i powiem szczerze, że nie wiem, czy się nie zainteresować resztą zapachów, sprawdzić sobie. Polecam się zapoznać z tą marką, bo to są małe pieniądze. Ręka mnie boli od tego ciężaru, bo to są niewielkie pieniądze, a dostajecie genialne parametry. Tylko kwestia, czy spodoba Wam się zapach. Na grupach nic się nie mówi. Mówi się o marce French Avenue, ale nic się nie mówi o tej współpracy. Muszę chyba ja zacząć ten temat, w takim razie rozruszać tę grupę, żeby może rozebrać po prostu jakiś inny zapach i wtedy poznam i też będę mogła Wam coś powiedzieć, a już niekoniecznie kupować też flakon, no bo tak jak mówię, muszę po prostu spasować, bo to nawet nie chodzi o już pieniądze czy o cokolwiek. Tu chodzi o to, że ja naprawdę przestaję mieć miejsce na te zapachy. Zużywanie idzie mi super, no ale raczej tych mniejszych pojemności. Flakony tak średnio, więc naprawdę muszę się trochę spiąć. To wszystko, kochani. Mam nadzieję, że ten przegląd, co się u mnie nowego pojawiło, Wam się podobał. Postarałam się Wam trochę o tych zapachach opowiedzieć, ale na pewno w następnych filmach też będzie jeszcze o tych zapachach mowa. No przynajmniej w sierpniu, bo teraz filmy wszystkie są już nagrane, więc nie liczcie na to. Buziaczki, kochani, do następnego. Pa!